Pozdrawiamy serdecznie z nowego kraju. Wylądowaliśmy w Korei. Jesteśmy dokładnie w Seulu. Do Korei przyjechaliśmy na kilka dni. Będziemy tu, o ile się nie mylę, 4 albo 5 dni. Później lecimy dalej, co nie zmienia faktu, że mamy na Seul bardzo fajny plan, więc pokażemy Wam kilka świetnych miejsc. Zostańcie razem z nami. Żeby dostać się z lotniska do miasta, bierzemy tak zwany Airport Railroad Express i idziemy go szukać właśnie. Mamy już bilety, zapłaciliśmy po 11 000 wonów za każdy bilet. Nie wiemy ile to jest, więc tutaj Wam dodamy. A teraz idziemy na pociąg. Ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz. Staliśmy w tych automatach kilkanaście minut. Ja nie wiem, czy Wy pamiętacie, co ja mówiłem o Koreańczykach, ale oni w swoim kraju są tacy sami. Koreańczycy są jacy są, ale architektura naprawdę pierwsza klasa. Jeżeli chodzi o pociąg, dokładnie to samo. Express ticket za małe pieniądze i każdy ma swoje numerowane miejsce, więc nie musi się jakoś tak gnieździć w jakimś metrze czy w czymś podobnym. Przyjechał nasz pociąg, jest tutaj miejsce na bagaż, ale nie za dużo, więc czekamy na miejsce. Patrzymy, idziemy zobaczyć. Wysiedliśmy z pociągu, teraz kupiliśmy bilety i idziemy na metro. Metro w Seulu wygląda tak. Musimy przyznać, że wygląda na takie większe i szersze niż te japońskie. Wysiedliśmy na naszej stacji, przynajmniej tak nam powiedział nasz host. No i cóż, mieliśmy w ogóle dzisiaj problem z Agodą, bo nam chcieli usunąć rezerwację, bo twierdzili, że nasza karta nie działa. Także nieładnie, Agoda, nieładnie. Tyle miesięcy zawsze działała, a teraz stwierdziliście, że nie działa. Na szczęście zagadaliśmy do hosta, host powiedział, że wszystko jest ok. Jak na razie Seul robi na nas dobre wrażenie. Szybko przyjechaliśmy z lotniska, a lotnisko jest bardzo, bardzo daleko. Szybko przyjechaliśmy metrem na naszą stację. No, póki co organizacja pierwsza klasa. Jeżeli się zastanawiacie, czy stacje metra są tutaj duże, na tej stacji możecie sobie kupić skarpetki, możecie się ubrać, możecie kupić torby, możecie normalnie kupić wszystko, co tylko chcecie, a ta stacja, jak widzicie, się nie kończy. Szanowni Państwo, oficjalnie witamy w Seulu. Dobra, słuchajcie, mieliśmy małe przygody, ale było mega wesoło. To jest nasz pokój na najbliższe kilka dni. To jest to, na czym nam najbardziej zależało. Słuchajcie, mamy pralkę. Mamy czajnik, jest super. Rozumiem, że gdzieś tam będzie łazienka. O tak, tutaj mamy łazienkę. No, ogólnie jesteśmy zadowoleni. O, tutaj nawet jest mikrofala, jest biureczko, więc będzie gdzie pracować. Interesująca dzielnica, w której mieszkamy. W Japonii byliśmy na shabu shabu, a tutaj macie rotating shabu shabu, czyli takie połączenie rolling sushi z shabu shabu. Interesujące. Wyszliśmy sobie na pierwszy spacer. Jesteśmy na dzielnicy, która się nazywa Myeongdong albo coś takiego. Patrzcie, co można kupić. Będziemy to sprawdzać na pewno. Ja już mogę powiedzieć, że ceny są tu zatrważające, ale póki co jest naprawdę interesująco. Na razie szukamy sobie czegoś do jedzenia, ale sama dzielnia naprawdę daje radę. W tej dzielni na każdym rogu mają kosmetyki, maseczki. Przeszliśmy, nie wiem, 100 metrów i było z 15 sklepów z kosmetykami, także muszę zgooglować, co tutaj kupić. Nie tutaj martwi, że Gabi zna wszystkie firmy, co produkują maseczki. I Gabi mówi, że będziemy tu codziennie przychodzić na zakupy. Nie codziennie, ale przyjdziemy na zakupy, jak zgoogluję, co chcę. Blink, blink. A teraz wychodzimy na główną ulicę w tej dzielnicy. Jak widzicie, jest tutaj dużo street foodu i dosyć dużo ludzi. I bardzo dużo sklepów. Dokładnie. Mają tutaj fried noodles, mają tutaj truskawki. Truskawki sprawdziłem, słuchajcie, 16 truskawek, ponad 30 zł. Także taka jest cena. Tutaj to bardziej w sztukach liczą, ale ogólnie jeżeli chodzi o ten cały street food, to naprawdę mają tutaj co tylko możecie sobie zapragnąć.
No i podobno jest bardzo, bardzo dobry. My na pewno spróbujemy w którymś momencie. Dzisiaj szukamy czegoś, co jest bardziej treściwe. Ale słuchajcie, tutaj naprawdę ludzie wychodzą, żeby zjeść na ulicy. Spójrzcie tutaj, jak pan przyrządza. Po co wam Starbucks, jak można iść do Star Chicken? To jest takie połączenie KFC i Starbucksa. A jak macie oty na deser, to Oreo. A jak chcecie coś porządnego, to jest beefsteak. Słuchajcie, to jest sklep z jakimiś cukierkami. No i chyba się opłaca, bo można sobie normalnie Ferrari poglądać. Nam na razie wydaje się, że Korea to jest takie połączenie Tajpej z Japonią. I to, co nas jedyne zaskakuje, to ceny. Bo ceny naprawdę są kosmiczne. W porównaniu z Japonią to jedzenie to jest tu ze 3 razy droższe. Jest bardzo ciekawe. Taka knajpa to ja rozumiem. Nie jest to może błękitna ostryga, ale czerwona. Słuchajcie, tak wyglądają ceny. Ja powiem tak, 10 000 to jest 30 zł. Tutaj za zupę zapłacicie 30-36 zł. Jak chcecie jakieś danie, no to już 60-90 w górę. Tutaj z jedzenia tak naprawdę to mają tylko Korean barbecue. Także jeżeli wiecie, jak się to je, to możecie sobie wybierać do woli. Was zastanawiają kolejki na przystanku. To wyglądają tak, ale każdy stoi w kolejce grzecznie i czeka na swoją kolej. Wpadliśmy do jakiejś znanej knajpy. Dostaliśmy już przystawki. Będziemy jeść jakieś dziwne rzeczy. Bulgogi. Nie do końca wiemy, jak to zrobić. My już po obiedzie, a raczej po kolacji, bo zrobiło się ciemno. No i jak tam się, Gabi, smakowało? Bulgogi hot pot były naprawdę pyszne. Pyszna wołowina w takim sosie z jakimiś tam warzywkami i makaronem. I grzybami. O, grzyby były najlepsze. Tak. Do tego dostaliśmy przystawki. Te przystawki były raczej takie, nazwałbym to, wokół kapusty, albo rzodkiewki, albo czegoś takiego kwaśnego. Tak. I wszystko było na ostro. Marynowane i ostre, tak. I za wszystko zapłaciliśmy 31 000. No wstawimy wam, ile to jest dokładnie, ale są to dosyć duże pieniądze. Mniej więcej 100 zł zapłaciliśmy za taką kolację. Mamy takie spostrzeżenie, że tutaj ludzie są raczej niezadowoleni ze swojej pracy. Tak. Panie były bardzo takie wręcz agresywne, nieuśmiechające się i sprawiały wrażenie, jakby nie chciały nas tam. No więc sobie poszliśmy. Dziękujemy, było dobre, a teraz idziemy dalej. Tak wygląda dzielnia nocą. Też dużo neonów, dużo kolorów, ale do Japonii to się, słuchajcie, nie umywa. A tutaj wspomnienia z drogi 66, czyli The Blues Brothers. Jak nie widzieliście naszych odcinków z drogi 66, to zapraszamy. To pierwsza seria na naszym kanale. Musimy przyznać, że to, co odróżnia Koreę od innych miejsc, to, że tu z każdego sklepu leci muza. Są naganiacze i naganiaczki do sklepów i do restauracji. I rzeczywiście jest bardzo, bardzo głośno. No ale też nie ukrywajmy, 90% tych sklepów to są sklepy z kosmetykami. Pozdrowienia dla mojej siostry, która pokazała mi tą markę, która ma paropiętrowy sklep za mną i z której kupujemy maseczki w Polsce. Pozdrawiamy. Chyba jeszcze muszę się dokształcić o różnych rodzajach maseczek, ale wszędzie tu są food peeling, maseczki, wszystko. Tu wszystko jest fajnie, pięknie i kolorowo. Tylko po co te samochody tu jeżdżą? To jest po prostu niezrozumiałe. Słuchajcie, to nawet nie ma asfaltu, to jest kostka, więc to ewidentnie jest taki deptak. A mimo wszystko samochody mogą tu wjeżdżać. Przynajmniej taksówki. A wiadomo, jak taksówki tu wjeżdżają, taksówkarze są najbardziej agresywnymi kierowcami. Co drugi sprzedawca sprzedaje skarpetki.
Oni coś tu lubią z tymi skarpetkami robić, nie wiem. No pewnie je nosić. Albo skarpetki, albo maseczki i coś z tego na pewno kupimy. Tak, myślę, że obie rzeczy. Street foodzik na razie podziękujemy, bo jesteśmy pełni. Ale przejdziemy się jeszcze i pokażemy wam, jak wygląda ta dzielnia. Jak ktoś lubi koty, to tu jest cały sklep z kitku, także można sobie wszystko związanego z kotami kupić. Tylko te kotki tak wyglądają, wiecie, jak Hello Kitty. Sama dzielnica nocą robi naprawdę fajne wrażenie, bo jest dosyć ciemno, a dzięki tym neonom naprawdę człowiek się czuje czasem jak w dzień. Ta muzyka też pomaga, chociaż czasem jak z 4 sklepów lecą 4 różne piosenki, to nie wiadomo o co chodzi. Ale mi się akurat podoba taki klimat. No i wszędzie te street foody. Tak, i fajnie, że jest tak kolorowo, że na przykład ten sklep jest taki żółty. Przyznaj, że sklepy tutaj wyglądają inaczej niż w Polsce, w ogóle inaczej niż w Europie. Też kupuje się inne rzeczy, no bo tutaj na przykład macie cały sklep, gdzie możecie sobie takie przywieszki kupić. I normalnie chyba kręcą dobry biznes, no bo są. Tam macie na przykład sklep, który nazywa się Everything i pewnie można kupić tam jakieś maskotki, bo z tego co widzę, to same maskotki. A tutaj macie panie, które rysują portrety i karykatury. To też jest taki sklep. Tutaj sobie siedzą panie, przyszli klienci i coś takiego później dostajecie. Ceny też niczego sobie, bo dla 2 osób w kolorze to jest cena mniej więcej 40 000. No to jest takie 120 zł. Ja to ogólnie jestem średnim gadżeciarzem, ale takie opakowanie na AirPodsy to mam ochotę sobie kupić. Znaleźliśmy nasz nowy ulubiony sklep. Można tam kupić powerbanki, można tam kupić selfie sticki, można tam kupić parasolki, no i tak ogólnie można kupić wszystko. Także my tu na pewno wrócimy i zrobimy zakupy przed naszą następną destynacją. Zdecydowanie, jest tam wszystko, czego nam brakuje. Więc to wartościowa informacja dla was czy nie, ale Gabi wam powie, po ile są tu maseczki. Po 3 zł, takie co u nas się sprzedają po 2 dychy. Także jak macie pomysł na biznes, przyjeżdżajcie do Korei i przywoźcie maseczki ze sobą. A tak wygląda główna ulica naszej dzielnicy. Muszę wam powiedzieć, że przypomina mi się Tokio. Daleko nie odeszliśmy od tego straganu. Gabi zachęcona w Japonii już jedząc cukierkowe truskawy postanowiła, że nie odpuści. Kupujemy. No dobra. 15 zeta poszło. Będzie jedzone, a raczej lizane, bo słuchajcie, to jest lizak. To jest lizak, którego chętnie się gryzie, bo w środku są prawdziwe truskawki. Jest to prawda. No idziemy sobie tak tym tłumem. Oglądamy sobie stoiska, oglądamy sklepy. Gabi zajada lizaka. Jak wszystkie dzieci. Dokładnie. Będziemy powoli chyba kierować się do domu, bo jesteśmy mega zmęczeni, a musimy jeszcze trochę popracować. Mamy nadzieję, że bardzo wam się podoba ta dzielnica. My się cieszymy, że tu zamieszkaliśmy. Pewnie spędzimy tu każdy wieczór w Korei. Ja rozkminiłem już cennik. Wszystko jest za 5000. A jak nie jest za 5000, to jest za 10. A jak za 10 nie, to 15 lub 20. Także tutaj wszystko jest równoważnikiem piątki. Im większe, tym 5 razy ileś. I tak to się jakoś kręci. Tutaj macie jeszcze cały sklep z orzechami, z almondami. No po prostu niesamowite. Jak takie sklepy się utrzymują? A tu jak wejdziecie, no to po prostu macie różnego rodzaju orzechy do kupienia.
każdej postaci. A jak stoicie na światłach i gapicie się w telefon, to Koreańczycy dla was zrobili też światła na dole. Zrobiliśmy małe zakupy, pochodziliśmy jeszcze po mieście, no i cóż, wróciliśmy pod nasz hotel, a właściwie rezydencję, bo kupiliśmy sobie taki, wiecie, hotel z pralką. Dzięki wielkie, że oglądaliście dzisiejszego bardzo chaotycznego i nietematycznego vloga. Nam się w sumie ten dzień podobał. Mamy nadzieję, że cieszycie się, że jesteśmy w Korei i przez najbliższe dni będziemy wam pokazywać przede wszystkim Seul i jego najbliższe okolice. Na tymczasem co? My dziękujemy za oglądanie i będziemy się żegnać. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.